Mamy tu jeszcze do naprawy układ tuza. No i tutaj dosyć mocno roztrzaskane, że tak powiem, zużyte elementy. No będziemy tutaj niektóre elementy regenerować. Dobiegliśmy końca z naprawą ciągnika Fendt 824. Tak przynajmniej byliśmy przekonani do pewnego momentu. 100 000 złotych za same części, plus koszty robocizny i koszty regeneracji, więc tutaj no, na pewno będzie to około 150 się może uzbierać wszystkiego razem. Witam serdecznie w warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Fendt 824, Fendt tutaj, który rozebraliśmy oś widać już jest zamontowana, luzy usunięte, zostały nam jeszcze tylko drążki kierownicze do wymiany, ale czekamy za dostawą, bo jakiś tu problem z dostępnością był. Chłodnica intercoolera już jest po naprawie, po wyczyszczeniu tutaj, tak samo jak chłodnica wody jest też już wyczyszczona i zamontowana. No i teraz nam pozostało tam też zmontowanie skrzyni biegów, właściwie przekładni. No i tutaj mamy już te sprzęgła pomontowane. Będziemy dzisiaj zakładać po kolei sprzęgiełka do środka, do obudowy, tak żeby no to do całości jakoś dostać. Tutaj mamy stare elementy, tarczki, czyli tutaj powiedzmy połowę jakby tarczek jest nowych, czyli no z tych zużytych tarczek wszystkich wybraliśmy te, które jakby tam jeszcze mogłyby iść dalej, no i tak troszeczkę wymiksowaliśmy, żeby po prostu też ustawić odpowiedni luz, bo to jest najbardziej istotne tutaj, luz na kosze. Jeżeli ten luz jest zbyt duży, to wtedy niestety dosyć szybko się te sprzęgła powiedzmy kolokwialnie skończą, ponieważ no jakby tam zbyt długo napełnienie oleju, czyli poszli tak na tak zwanym półsprzęgle raz, drugi, no i że tak powiem nieszczęście gotowe. Za ciasno też oczywiście nie może być, no bo jak będzie za ciasno, no to bez ciśnienia oleju może nawet sprzęgło troszeczkę przynosić nam napęd, no i też się spali wtedy, więc tutaj to też dosyć istotne jest, żeby to dokładnie ustawić luz na koszach. No i każde sprzęgło niestety trzeba czasami nawet po kilka razy sprawdzić i regulować właśnie ten luz. Mamy też tutaj tarcze takie jakby końcowe, gdzie też tutaj wygląda jak przekładka, ale to też kwestia dobrania odpowiedniej grubości i zamontowania tak, żeby ten luz był no taki jak przewidział konstruktor przekładni. No, przekładnia konstrukcji ZF-a to nie jest przekładnia Fendta, oczywiście to jest po potrzeby Fendta była produkowana, ale konstrukcja jest ZF-a. Podobne przekładnie są w ciągnikach Deutz-Fahra też, troszeczkę tam się różnią, ale no generalnie tutaj jakby idea tej przekładni to jest wszędzie taka sama, czyli możliwość zmiany pod obciążeniem przełożeń. Tutaj tak jak ten ciągnik to ma 6 biegów głównych, mechanicznie załączanych dźwignią, potem na każdym biegu 4 półbiegi, jeszcze do tego jest żółw zając, więc troszeczkę tych przełożeń tutaj się nazbiera, bo to jest 48 do przodu i 48 do tyłu, także można dosyć tutaj precyzyjnie dobrać prędkość do warunków, jakie panują w polu, czy do maszyny, z którą ma ciągnik korzystać. Mamy tu jeszcze do naprawy układ tuza. No i tutaj dosyć mocno roztrzaskane, że tak powiem, zużyte elementy. No będziemy tutaj niektóre elementy regenerować. Niektóre będą nowe, tak jak tutaj to jest nowe, ponieważ no, stary element, raz, że powyginany ten odciąg, dwa tutaj śruba regulacyjna, która tu jest wkręcana, to było wszystko zespawane i to też dosyć ciężko tutaj ustawić, wtedy ten odciągi boczne, no a dwa no to powyginane, w zasadzie praktycznie szmelc, także do wyrzucenia i bez sensu. Można oczywiście te końcówki gwintowane odciąć, spawać, ale jak się policzyło, zakup tych końcówek gwintowanych plus zakup no, plus robocizna, ale i tak potem mówię, jeszcze dochodzą tam te końcówki kuliste, no i plus same ramię, więc bezsensowne było regeneracja. Założymy nowe. Tu jeszcze do naprawy jest amortyzacja
z tyłu kabiny. No, ale to dopiero też jak ciągnik troszeczkę, tak że powiem, dostaniemy, żeby można kabinę sobie bardziej podeprzeć i zdjąć. Tu mamy kompletne wieszaki. Też muszą niestety być nowe, ponieważ no stare są już tam dosyć mocno zmęczone życiem. Właściwie to jest tam ewidentny złom. No i trzeba będzie je też wymienić. Troszeczkę to niestety też kosztuje, no ale no to z tego, że skrzynia miałaby pracować, silnik powiedzmy zdrowy, no ale podnośnik nie działa, to po co taki ciągnik do pracy w polu, chyba że tylko do transportu miałby służyć, no ale to nie akurat ten ciągnik ma pracować w polu z maszynami, więc to też musi być sprawny. Dobiegliśmy końca z naprawą ciągnika Fendt 824, tak przynajmniej byliśmy przekonani do pewnego momentu, ale to tak po kolei. Fendt 2002 rocznik, według wskazań licznika to jest tam 16 chyba tysięcy, myślę, że to jest tam jednak bliżej 30. W tym ciągniku naprawialiśmy skrzynię biegów, półbiegi, przednia oś. Przy silniku za dużo nie było robione w zasadzie. Zawory, turbosprężarka. No i tak tutaj układ kierowniczy. Musieliśmy zregenerować niestety końcówki drążku kierowniczego, bo są chwilowo niedostępne. Ta chwila będzie trwała do lipca 2023 roku. Mimo że zamówione praktycznie już prawie że miesiąc temu, no to teraz mamy informację, że drążków nie ma i termin dostawy to jednak lipiec, no troszeczkę by za długo czekać. No tu jeszcze mamy i właśnie miał być koniec, ciągnik testy, zrobiliśmy testy, czy wszystko działa, no i niestety kurczę zaczął rysować ślad na pozbruku, którędy się jechało. Tutaj widać, że jest zdemontowany zawór EHR-u, który niestety okazał się wadliwy, a patrząc na zawór, zaraz go pokażemy, to wygląda jakby był całkiem niedawno wymieniany. I niby wszystko ok, na pewno nie jest to zawór oryginalny od nowości, bo za ładny. Ktoś go, zresztą tu widać po cewkach, to wszystko jest prawie, że no, wygląda jakby było nowe i długo nie pracowało. Nie wiem, kto to wymieniał, no ale niestety olej się wydostawał, ponieważ ten pierścień o-ring nie trzymał, ciśnienie go wysadzało, no ale nie mógł trzymać, ponieważ jak tu może być widać na kamerze, taki ślad, to nie jest jakaś kreska i tak samo z tej strony jest wada tego bloku, ponieważ te powierzchnie nie są tutaj równe. Można by to i to w jakiś sposób przymierzyć i to jest, tutaj tak wymierzyliśmy, to jest 11 setek milimetra różnicy, dużo, niedużo, natomiast no, nie da się docisnąć wtedy skutecznie do tego o-ringu. Tak samo tutaj ten o-ring widać w połowie, będzie dobrze dociśnięty, w połowie nie będzie dociśnięty, ten duży tutaj tak samo w tej chwili się będę i no, musimy podjąć próbę uratowania tego zaworu, no bo ten zawór też kosztuje ładnych parę tysięcy złotych, a jest nowy, więc raczej tutaj z funkcjonowaniem nie będzie problemów, natomiast na te wycieki to tutaj albo na magnesówce, albo na frezarce trzeba po prostu te kaciki tutaj zjechać, żeby to wyrównać, powierzchnia żeby była równa i wtedy te 11 setek zgubić gdzieś i powinno być ok i pewno kilka ładnych tysięcy się uratuje. Nie sprawdzałem, też to kosztuje, ale to myślę, że to już jest naprawdę bliżej 10 tysięcy niż 5. A tak i tak w ten ciągnik troszeczkę trzeba było jednak zainwestować, bo tutaj mamy skrzynię pełną skarbów, tak by można powiedzieć, bo te skarby, co tu leżą, nie wszystkie dokładnie może widać. To jest no niestety ponad 100 tysięcy złotych. Ktoś może pomyśleć, kurczę, czy oszaleliśmy, no ale takie są ceny części. Mamy tutaj też instalację elektryczną od skrzyni biegów, która też pewno miała jakieś znaczenie przy awarii tej skrzyni. No ale tam to, co pokazywałem wcześniej w poprzednim filmie, no ktoś już też tą skrzynię naprawiał, no i tam niestety nie zwrócił uwagi,
że zużycie jest na kole zębatym, no i tacki się blokowały i to też dobrze, skutecznie chodzić nie mogło. Przy okazji, no mówię, tutaj parę innych rzeczy doszło. No i tutaj to jest, mówię, troszeczkę ponad 100 tysięcy złotych, bo to chyba 105 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o same części, także no, naprawa takiego ciągnika jednak troszeczkę kosztuje. Ja tu mówię o koszcie samych części, natomiast dojdą jeszcze koszty robocizny, koszty regeneracji elementów typu alternator, typu rozrusznik, bo rozrusznik też był naprawiany, na przykład naprawa turbosprężarki, czy regeneracja wspornika przedniej osi, no bo to też trzeba było zrobić, żeby to jakoś te kupy trzymało i chodziło. No ale tak to mówię, troszeczkę niestety to kosztuje, natomiast obiektywnie patrząc, model Fendt 824 Favorit to jest jeden chyba z lepszych modeli ciągników. Ciągniki weszły do sprzedaży w Polsce, przynajmniej to od początku, w zasadzie od 1995 roku sprzedawaliśmy takie ciągniki. Pierwsze też miały kominy na środku, takie troszeczkę starsze jakby rozwiązanie. Natomiast no, te nowsze już mają kominy, tak jak tutaj od 1997 roku komin jest z boku kabiny. No i tak można szybko rozróżnić, który to mniej więcej to jest rocznik, czyli przed 9.7 czy po 9.7, a to jest z 2002 roku, tak jak już wspomniałem. No i czy warto inwestować aż takie pieniądze w ten ciągnik? Uważam, że warto, ponieważ no, ciągnik naprawdę to taki wół pociągowy, jeszcze bez takich tutaj rzeczy typu SCR, elektronika do minimum, bo i hydraulika, tak jak widać tam dźwignie, czyli hydraulika robocza, zawory, to jest sterowane mechanicznie, skrzynia dosyć wytrzymała. Oczywiście te półbiegi też tanie w naprawie nie są i czasami koszt naprawy skrzyni biegów w takim ciągniku jest wyższy niż koszt wymiany przekładni Vario w porównywalnym ciągniku, czy tam porównywalnej mocy, no ale to też swoje godziny też potrafi przepracować. Tutaj ta przekładnia PowerShift troszeczkę jest jakby tam narażona, czy podatna na jakieś tam zużycia. Natomiast przekładnia mechaniczna, to w zasadzie ja nie pamiętam takiej sytuacji, żebyśmy trzeba było naprawiać na przykład tam synchronizatory, wymieniać 3 łożyska w tej przekładni, bo to chodzi grubo ponad 30 tysięcy potrafi zrobić i chodzi, ewentualnie mówię sprzęgło, no ale to jak sprzęgło, jak w każdym ciągniku też sprzęgło może się zepsuć, więc to takie rzeczy tutaj myślę, że warto właśnie w te ciągniki jeszcze inwestować. Zresztą ciągniki które trzymają dosyć swoją wartość, cenę, używanych dosyć ciężko znaleźć naprawdę ciągnik Fendta 824 w dobrym stanie, żeby ktoś chciał sprzedać. Jeżeli są do sprzedaży, to raczej są w takim stanie właśnie do remontu, gdzie można ciągnik za 150 czy tam poniżej 200 tysięcy kupić, ale trzeba się liczyć z tym, że mniej więcej tyle, ile się wyda za ciągnik, to trzeba drugie tyle wkalkulować w koszt takiej naprawy, żeby to służyło i bezawaryjnie chodziło. Także tak to wygląda ciągnik, jeżeli chodzi o koszty. 100 tysięcy złotych za same części, plus koszty robocizny i koszty regeneracji, więc tutaj no, na pewno będzie to około 150 się może uzbierać wszystkiego razem. No ale ciągnik naprawdę posłuży jeszcze kilka ładnych lat. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmu na naszym kanale i łapka w górę.